Witam bardzo serdecznie. Żanetka, bardziej brązowa i Zosia. Będziemy wymieniać im wiórki, ponieważ jak widać podwójna klatka dla świnek jest już mocno zanieczyszczona. Są pozostałości po jedzeniu. Żwirek już jest, ten groszek taki drewniany już jest, tam gdzie jest siku robione, jest mocno rozmiękczony i rozdrobniony. No i są bobki. Cała procedura zaczynam od tego, że przekładam świnki na kocyk, żeby miały wygodnie i nakrywam klatką, żeby się nie rozbiegły po mieszkaniu. Świnki na kocyku trochę się czują nieswojo, w związku z czym jest małe prawdopodobieństwo, że nam nasikają albo zrobią kubkę. Chociaż jak robią kubkę, to ona jest dosyć sucha, więc nie stanowi to większego problemu. Jeżeli mamy dwie świnki, to najlepsza klatka jest taka minimum 1 na 60 cm. Oczywiście 2 domki, miska na suche jedzenie, potem jest z tyłu widać paśnik na suche siano, no i poidełko albo miseczka z wodą. Tutaj mamy właśnie umizgi z Żanetką i z Zosią. Taka klatka naprawdę wymaga bardzo dużo tego brykietu drewnianego. Tak naprawdę to kilka litrów dosłownie wchodzi na jedną wymianę. Jak widać, trzeba tego naprawdę nasypać. Ekotuptuś najbardziej ekonomiczny ten żwirek, groszek, żeby to jednak kosztów trochę oszczędzić. 35 litrów za mniej więcej 50 zł. No jak już mamy oczywiście wywalone brudy, które lepiej wywalać poza domem, a nie w domu, ponieważ to jednak się pyli, syfi i trochę śmierdzi, można przełożyć świnki z powrotem do klatki. W klatce, jak już wspomniałem, powinno się znaleźć poidełko, stabilna miska na pokarm, domki do spania, jeżeli mamy dwie świnki, paśnik na siano, no i ewentualnie jakieś zabawki, ale też nie za duże. Świnki lubią się ganiać, jeżeli są we dwie, robią sobie labirynt pomiędzy domkami, pomiędzy miską z jedzeniem. Jeżeli stawiamy takie domki drewniane jak ja mam, to warto je czymś przycisnąć do podłoża, ponieważ świnki są dosyć silne i łebkami podbijają te domki. Ja używam zwykłego, jak widać tutaj Żanetka domek już przestawia po swojemu, a raczej Zosia, nie Żanetka, bo to się pomyliłem z uwagi na kolor pupki, bo obie mają brązowe. I jak stawiam górę klatki, to wygiętym wieszakiem od ubrań z pralni bardzo łatwo jest tą klatkę przyczepić przymocować, tak przygnieść do podłoża i wtedy trudniej, aczkolwiek nie jest to niemożliwe, żeby świnki sobie ją przewróciły. Świnki morskie pochodzą z terenów Andów w Ameryce Południowej, a tam traktowane są jako zwierzątka hodowlane, no i jako produkt spożywczy, ponieważ świnka morska jest jadalna. Poza tym ma piękne futerko, więcej mówić nie trzeba. Świnki mają jeżeli są we dwie, mają bardzo dużo czasu dla siebie i bardzo lubią się bawić, a w wolnym czasie non-stop jedzą. Bardzo lubią cykorię, bardzo lubią sianko. Nie wolno śwince morskiej podawać fasoli. Fasola dla świnki jest trująca, w związku z czym unikamy podawania świnkom fasoli. No i tak z zabiegów pielęgnacyjnych pamiętajmy, że trzeba śwince obcinać pazury, ponieważ ona ich sama sobie nie obgryzie, nie zetrze i regularnie trzeba tą część bez unerwienia specjalnymi nożyczkami obcinać. Nie można za głęboko, bo przysporzymy śwince cierpienia. A bardzo są kochane, bardzo dużo jedzą, bardzo fajne odgłosy wydają.